Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Ładowarki wieloportowe o dużej mocy gościły już wielokrotnie na kanale. Tutaj gdzieś Wam podlinkuję listę do tych ładowarek, do testów tych ładowarek. Nigdy jednak na kanale nie gościła marka Tocki czy Tucki. Jest to taka nowa chińska marka, która zyskuje na popularności i wielokrotnie na forach można przeczytać czy poznać opinię na temat tej ładowarki, że jest to świetny produkt za naprawdę niską cenę, a więc w końcu postanowiłem sprawdzić, jak naprawdę jest. Dlatego nie przedłużając, przejdźmy do unboxingu i recenzji 140W ładowarki desktop Gain, oczywiście Charger 3C2A od marki Tocki. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że marka Tocki nie była sponsorem tego materiału, tego wideo. Nie podesłała mi tej ładowarki za darmo, nie ma żadnego wpływu na kształt tej recenzji. Opinie, jeżeli chodzi o ten sprzęt, w internecie są dosyć skrajne, przeważają opinie bardzo pozytywne, informujące o tym, że ładowarka jest tania, a bardzo dobra, solidna. Natomiast zdarzają się też opinie, że na przykład padła po kilku miesiącach. W tym wypadku mamy do czynienia z modelem 140W i to co na plus jest to ładowarka raczej stacjonarna, desktop charger, w technologii oczywiście Gain, czyli tej nowoczesnej, która ma też wady, bo przy każdorazowym podłączeniu urządzeń, odłączeniu będzie się jednak resetować i na nowo negocjować prądy. Mamy informacje o ilości portów. Chińczycy tak to oznaczają. 3C, czyli 3 porty USB-C, 2 porty USB-A, więc tutaj jak najbardziej tych portów jest sporo. Mamy ich łącznie 5. Mamy też, jak widzę, informacje o zawartości pudełka. Wersja europejska ma kabel o długości 1,5 metra i 82 gramy ten kabel waży. Wersje są jeszcze w inne, koreańskie, amerykańskie, oczywiście brytyjskie, do wyboru, do koloru. Natomiast tutaj tak naprawdę możemy sobie podmienić sami kabel, bo kabel jest odłączany w ogólnodostępnym standardzie, więc brawo producent. Informuje producent również o tym, że portów jest 5, kabel ma 150 cm i mamy oczywiście najnowszą technologię Gain. Z boku mamy logo producenta, z drugiej strony również i na tylnej ściance opakowania mamy poglądowe zdjęcie, jak to powinno funkcjonować oraz również informacje o możliwych do uzyskania mocach. Teraz powinno być to lepiej widoczne. Jest tutaj również informacja konkretnie o modelu. Jest to TCT14022. Materiał to PC. Wejściowe napięcie to między 100 a 240 V, 2,5 A maksymalnie. I jeżeli chodzi o porty, to mamy tutaj USB-C 1, czyli pierwszy port USB-C, 15 W, 27 W, 36 W, jak widzę 15 V i 3 A, więc 45 W, jak również 100 W max. To takie możliwości, jeżeli chodzi o konfigurację na tych trzech pierwszych portach. Na porcie A1 mamy 15 W, 27 W, 36 W i 60 W. Maksymalnie to, jeżeli byśmy wykorzystywali chyba jeden port tylko i wyłącznie, ale przy takiej ładowarce to raczej rzadka sytuacja. Łącznie na wszystkich portach możemy uzyskać do 140 W maksymalnie. Sama ładowarka jest dosyć solidna, bo waży aż 400 gram. Jeżeli chodzi o wielkość 60 mm na 81 mm na 88 mm. Takie wymiary podaje producent. Ładowarka spełnia normy europejskie, kanadyjskie, więc tutaj powinno być również dobrze. Oczywiście kraj produkcji, tutaj tego nie znalazłem w tej chwili, ale to jest najprawdopodobniej Chiny. Słuchajcie, nie pozostaje mi nic innego jak rozpakować
urządzenie. Co otrzymujemy w opakowaniu? Pianka, instrukcja, podstawka. To jest taki ciekawy element z błyszczącej w środku błyszczącego czarnego plastiku. Jest też wersja biała tej ładowarki, to informacyjnie. Mamy też samą ładowarkę 140 W, Quick Charger. Mamy 5 portów, 3 USB-C, 2 jeszcze klasyczne typu A. Z tyłu mamy podłączenie do wtyczki, nie pamiętam standardu, ale ona jest dosyć standardowa. Maksymalnie mamy 140 W w przypadku całej ładowarki, natomiast na jednym porcie maksymalnie 100 W. W przypadku podłączenia 4 portów oczywiście ta moc będzie zdecydowanie niższa, natomiast również jesteśmy w stanie zasilić 5 urządzeń naraz. Co jeszcze otrzymujemy w środku? Mamy 1,5 metrowy kabelek. Tak jak mówiłem, jest to dosyć standardowa końcówka, także nie powinno być problemów z jej ewentualnym zastąpieniem. Brawo producent. Poza tym w opakowaniu nie mamy już nic, więc opakowanie jest dosyć duże, a tak naprawdę umówmy się, że zawiera niewiele elementów, bo sama ładowarka, słuchajcie, jest też dosyć kompaktowa, ale i solidnie ciężka. Podłączymy więc może ładowarkę, zamontujmy uchwyt i może zdejmijmy folię, albo pozostawmy ją w tej chwili. 1,5 metra kabla to całkiem solidna długość, więc możemy mieć tutaj, słuchajcie, spory zapas. Podłączyłem w tej chwili urządzenie i wyświetlacz wskazuje, bo to urządzenie posiada wyświetlacz 000, a więc mamy w tej chwili widoczne wskazanie. No to zaczynamy testy praktyczne. Nie wiem, czy będą owocne. Podłączona ładowarka w tej chwili już nie świeci. Słuchajcie, teraz mamy 4 urządzenia podłączone. Mamy tableta, powerbanka, 2 telefony i urządzenie jest na poziomie 44-45 W. Nie wiem, czy to będzie widać w tej chwili. Urządzenie jest zimne praktycznie. Podłączmy jeszcze, słuchajcie, laptopa. Już w tym momencie mamy 60 W, 70 i widać 24 W, 70 W, 77, 8, więc mamy tutaj 88 W już. Słuchajcie, zmienimy nieco zasady, bo to nie są obciążenia. 5 urządzeń, jak widać, można ładować naraz. Natomiast teraz nas zainteresuje inne rozwiązanie, a mianowicie podłączamy Lenovo Legion, który sam potrafi pobrać do 100 W. Może zwiększę podświetlenie. Mamy pobór na poziomie 80 blisko W, 85 nawet, więc całkiem solidne. No ale teraz słuchajcie, oprócz Legiona podłączymy jeszcze coś więcej. Mamy pobór prądu przy Legionie na poziomie 80 W. Podłączymy jeszcze drugi kabel do portu C. Telefon. Następuje renegocjacja oczywiście. Laptop krzyczy, że mamy wolną ładowarkę. I w tym momencie mamy już, słuchajcie, tutaj kilkanaście W, a tutaj ponad 80 W, więc wytrzymuje w tej chwili prawie 100 W obciążenia. Jak dla mnie całkiem ok. Możemy jednocześnie ładować całkiem szybko telefon i korzystać w pełni z laptopa. Podłączmy jeszcze może jakieś urządzenie na dół. A więc mamy sytuację taką, 87 W, z tym, że 80 W pobiera
laptop, 12-10 W pobiera telefon, podłączymy jeszcze pod port na dole tableta i sprawdzimy, jak to wpłynie na pobór prądu. Mamy w tej chwili renegocjację oczywiście. Po raz kolejny laptop krzyczy o wolną ładowarkę, natomiast mamy w tej chwili zejście tutaj do 65 W, jeżeli chodzi o laptopa i jak widzę, ładowane jest z mocą kilkunastu wat telefon i tablet około 10 W również jest ładowany. Sprawdzimy. Tak, tutaj również widać, że jest, słuchajcie, ładowany. Czyli tablet około 10 W, około 10 W telefon, który też się ładuje i mamy tutaj informację o tych 10 W, 12 tak naprawdę w tej chwili, plus laptop około 65-67 W, czyli łącznie 80 W. Ja myślę, że całkiem fajna konfiguracja, bo 3 urządzenia z naprawdę rozsądnym poborem mocy, natomiast jeżeli odłączymy to urządzenie trzecie, to powinien w tym momencie przenegocjować, a nie, nawet nie negocjuje, nie, negocjuje jednak. Słuchajcie, znowu się rozłącza, jak każda ładowarka i przechodzi w tryb ładowania na poziomie 75-80 W, już w tej chwili 80 kilku W, jeżeli chodzi o laptopa, a jeżeli chodzi o telefon, mamy tutaj 12 w tej chwili watów, więc jest naprawdę dobrze. No, podstawka też jest dosyć ciekawa, bo w środku ma błyszczący plastik, na zewnątrz ma plastik matowy, a z drugiej strony ma, słuchajcie, taką gumę, która chyba powinna powodować, że ładowarka się nie będzie przesuwać. Brawo, producent. U góry obudowy mamy taki karbowany z teksturą plastik matowy. Z boku jest też matowy plastik, podobnie jak z tyłu. Jedynie z przodu mamy taki plastik błyszczący. Prawdopodobnie będzie się rysował, ale na ten moment wygląda naprawdę atrakcyjnie wizualnie. Sama ładowarka wygląda nowocześnie, nie jest duża, ale jest ciężka, więc sprawia wrażenie solidnej. Do 140 W na wszystkich, przy wykorzystaniu kilku portów, przy wykorzystaniu wszystkich 5, ta moc jest rozdzielana na każdy port. Trochę podsumowując, słuchajcie, materiał, ładowarka wydaje się naprawdę solidna. Mamy do 5 portów, jeżeli chcemy nie za szybko ładować. Natomiast z plusów przede wszystkim to, że porty są dosyć ciasne, nie są luźne, więc raczej nie grozi nam to, że wypadnie nam kabel poprzez pociąganie. Dodatkowo w przypadku użycia nie wszystkich portów, na przykład 2, możemy spokojnie korzystać z gamingowego laptopa, a jednocześnie ładować też smartfon, co no nie zawsze jest takim oczywistą kwestią. W przypadku 3 urządzeń bez problemu możemy ładować biurowego laptopa z USB-C i 2 telefony, bądź też tablet i telefon. Jak dla mnie za tą cenę, słuchajcie, nie mam więcej pytań. Cena, jaką zapłaciłem za tą ładowarkę, to około $15, więc jakieś 64 zł. Myślę, że marka Tocki może być nowym challengerem, jeżeli chodzi o rynek, chiński rynek w ogóle ładowarek, bo za takie pieniądze nie oczekiwałem aż takiej jakości. Jeżeli chodzi o jakość plastików, nie mam żadnych zastrzeżeń, a po takich testach, czyli około 100 W pobieranej mocy, ładowarka jest dosłownie ciepła. Ona głównie grzeje się, słuchajcie, z tej strony, natomiast jest tylko ciepła, a nie gorąca. Dajcie proszę znać w komentarzach, co Wy myślicie o produktach firmy Tocki, jakie macie opinie, doświadczenia. Komentarze są do Waszej dyspozycji. Oczywiście, jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, najlepiej z dzwoneczkiem, aby nie ominął Was żaden nowy materiał wideo. Jeżeli jesteście zainteresowani ładowarkami, to na koniec jeszcze Wam podrzucę kilka ciekawych propozycji. Hej, hej, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale wideo.